Tu się licuje, prawie. Ciut jeszcze wejdzie, a tutaj centymetr. Tu fajnie wszystko. Przestrzeń. Dzień dobry, jestem Kamil. Witam Was na kanale Gorilla Project Car, gdzie remontujemy stare garbusy. Próbowałem nagrać odcinek o zbudowaniu M42. Może go widzieliście, może się udało go zbudować, a może nie, znaczy zrobić jakiś postęp, a może nie udało się nic zrobić, ale no nie wyszło, więc wracamy do tego. Mamy tutaj wewnętrzną część tylnego, nie wiem czego, tylnej ćwiary. To. I spróbuję to dzisiaj wyciąć, spasować i przyspawać. Element jest z Mexa. Dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, to jest Volkswagen Garbus Meksyk, wersja meksykańska. Oni mają trochę inne wymiary, trochę inne kształty, trochę inne coś tam i czasami trzeba trochę poklepać, żeby coś pasowało. Tutaj niestety tak jest. Brakuje nam dwóch otworów. Tu jeden i tu drugi. O, tutaj. Tu, o. Tu ich nie ma. To, że nie ma otworów, to nie problem, bo wystarczy je wywiercić. Ale te otwory są tam ze względu na coś i one są... Tam jest gwint, tam jest śrubka, nakrętka spawana i musimy to jakoś ogarnąć. Nie mam nakrętek, jeszcze nie wiem, jakie w ogóle te nakrętki potrzebuję mieć, więc nie wiem, co z tego będzie, ale dzisiaj coś zaczniemy robić. Tak czy inaczej trzeba wyciąć stary element, spasować nowy, nawiercić otwory i dopiero przyspawać te nakrętki, które potrzebuję przyspawać. Nie mamy oczywiście skąd brać wymiarów za bardzo, coś tam się wykombinuje, ponieważ wszystko jest zgnite. Ale spróbuję mierzyć od progu, spróbuję mierzyć od krawędzi i może jakoś się uda to zrobić. Chcę wymierzyć na tym elemencie, w sensie starym i przenieść na nowy, ponieważ jeśli będę mierzyć to wszystko po wycięciu, to może coś tu nie pasować. Tak jak mówię, te elementy mogą się różnić od siebie i czasem jest gdzie indziej zagięcie, czasem coś innego, także lepiej zweryfikować i w zasadzie tyle. Więc zabieram się za wymiarowanie. Później będę się bawić w jakieś cięcie. No i zobaczymy, co dalej. Zachęcam do subskrypcji, od razu Wam powiem. Garbusa musimy odbudować, także to nie jest tak, że ja sobie rzucę ten projekt. Nie żebym jakiekolwiek projekty kiedykolwiek rzucił, ale tak, zachęcam do subskrypcji, a ja działam. Czyli tak, dwa wymiary i wystarczy dwa wymiary, żeby znaleźć każdy punkt. Tutaj sobie znalazłem po prostu dwa miejsca, zaraz wiem, że tutaj otwory muszą być 10 mm, więc zaraz sobie założę ten końcówkę na wkrętarkę i po prostu to wywiercę i tyle. Tak jak mówiłem, to nie będzie aż tak istotne, to są mocowania pasów i to nie to, że to jest nieistotne, gdzie są mocowania pasów. Że jest nieistotne. One muszą być mocne, nie muszą być w idealnym jakimś tam położeniu. A tutaj jest to, co jest ważniejsze i zapinka i to, żeby nam się podłoga nie urywała, tak jak wcześniej było. Więc w ogóle dosyć słabe wzmocnienie jest, jeżeli mam być szczery, natomiast nikt nie robił testów zderzeniowych tego samochodu. Myślę, że nie bez powodu.
naprawy blacharskie. Oryginalna blacha, jakaś blacha, jeszcze jedna jakaś blacha. Mamy właśnie taką naprawę blacharską i takich napraw blacharskich nie oferuję. A w tej chwili będę musiał oczyścić ten fragment samochodu i pozbyć się całkowicie elementu, który tutaj dostosowuję. Już wyciąłem fragment, jak widzicie, zaznaczony mazakiem, dlatego że nachodził na otwór wentylacyjny i no średnio to działa, w sensie nie działa. Także, no co tu dużo mówić, trzeba było to ogarnąć. Prawdę mówiąc, myślę, że zewnętrzną część również wytnę i to całkiem niedługo, bo łatwiej mi będzie to wszystko pasować, ale to oznacza, że to mocowanie też musi wylecieć. Jak ono wyleci, to z drugiej strony też może, bo nic nam tu za bardzo nie zmieni. I jeszcze się tutaj zastanawiam, myślę, kalkuluję. Tak to wygląda. Ta renowacja samochodów to jest 50% myślenia, 45% cięcia i 5% spawania. Zobaczcie, spawy, czyli tu ten dół już był naprawiany. Tu to też nie wygląda fabrycznie, szczególnie, że ja wyciąłem ten fragment wyższy, który był na tym fragmencie. Więc wszystko to, ja myślałem, teraz wam powiem, bo miałem ogromne wątpliwości. Przez to, jak to miejsce wyglądało, ten słupek, to wybrzuszenie, wyżłobienie, to tu widziałem, że idzie linia prosta dotąd. Norma. Tak samo jest na nowym elemencie. Z tej strony natomiast, przez to, że tu jest tak poheftane, bo inaczej się tego nie da nazwać, sam czasem też takie sprawy robię. To nie jest tak, że z kogoś się śmieję, a sam jestem jakiś super hiper. Też popełniam błędy i też potrafię mieć problem z pospawaniem czegoś. No to przez to, że tu było poheftane i bardzo dużo szpachli, to wyglądało, jakby ta linia szła i tutaj miała takie wyżłobienie i sobie gdzieś tutaj poszła. Takie zagięcie. Ktokolwiek to robił, nie jest najlepszym spawaczem, ale za to szpachlarzem igiełka. Po prostu wyglądało, jakby to było fabrycznie. Jakby tak miało być. Dlatego ja bałem się, jak ja to wyklepię, żeby to odtworzyć. Całe szczęście nie muszę, więc w tej chwili wytnę ten fragment tutaj, który mi w tej chwili tylko przeszkadza. Skoro wiem, że tu ma być linia prosta, to też się już nie przejmuję i będę mógł sobie spasować nowy element. Żeby nie było, że to jest to, na YouTubie wszystko zawsze wychodzi, a w prawdziwym życiu to jest inaczej. Zobaczcie, tu mi się, powiedzmy, że ładnie licuje, no bo w miarę się licuje. Powycinałem sobie tak, żeby mi tutaj rancik ładnie pasował. Tutaj wszystko ładnie pasuje. A teraz szpara. To samo było z reparaturką dolnej części drzwi wewnętrznej. Meksyki są tak jakby cieńsze. Są trochę inaczej skonstruowane. Nie wiem, które wymiary, gdzie i tak dalej, ale coś na zasadzie boczki, te ładne elementy tapicerki w zwykłych wydają się być bardziej wklęśnięte, a w Meksach z kolei są bardziej wypukłe. Czy to coś zmienia? Nie, chyba nie. Jakby, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to kompletnie nie ma bezpieczeństwa ani w jednym, ani w drugim przypadku. Natomiast jeśli chodzi o reparaturki, no to jest dużo kombinowania, żeby to spasować ze sobą. Więc
Elementy z Mexa nie będą pasować idealnie wymiarami do Niemców. A to dlatego, że po prostu mają inne wymiary. Kurde. Tu będzie znowu trochę cięcia, trochę naginania, trochę klepania i różnych takich rzeczy po to, żeby to wszystko spasować. Napawania, jakichś takich rzeczy. Kurde, no nieprzyjemna robota. Nie wychodzi to idealnie, ale da się to zrobić. I to taka moja przestroga dla osób, które by się brały za renowację i kupowalibyście części i by nagle się okazało, że nic nie pasuje. No nie pasuje. Praktycznie każda część tutaj wymagała modyfikacji. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek z progu, gdzie miałem problem z wpasowaniem się w dokładnie tamtym miejscu, czyli tutaj nie musiałem naciąć, a później przyspawałem to po prostu do progu. Brzydko? Zdecydowanie tak, brzydko, ale tam nikt patrzeć nie będzie. Są miejsca, gdzie nie musimy się tym aż tak przejmować. No, chodzi o to, żeby to było dobrze zrobione, żeby nam później nie gniło, żeby wyciąć całą rdzę, żeby zabezpieczyć to później, bo ja teraz to wszystko olewam i zabezpieczam tylko to, co już nie będzie możliwe do zabezpieczenia w przyszłości, bo zamykam. Oraz tylko to, co muszę. To, do czego będę mieć jeszcze dostęp z zewnątrz, to zostawiam sobie na sam koniec, gdzie pewnie poświęcę ze 2 dni na szczotę drucianą z flexem i będę to wszystko czyścić, rwać i zabezpieczać tak, żeby było dobrze to zrobione. Bo teraz jakbym się bawił, to dzisiaj już nic bym nie mógł zrobić, bo by mi jeszcze schło coś, a jakby no robota zając i ucieka. I może robota nie zając, nie ucieknie, ale ja bym chciał ją skończyć. Mam inne projekty. To, co wam mówiłem. Tutaj to trochę nie pasuje. Zrobimy tak, żeby pasowało. W najgorszym wypadku rozetnę to tutaj. Będę to ładnie zaklepywać, tak żeby mi się spasował ten fragment z tym fragmentem do oryginalnego wymiaru. A później będę to wszystko napawać i później to frezem wytnę. Tutaj i tak będzie trochę trzeba sklepać, bo tu jest wypukłe na zewnątrz, a tutaj jest wklęsłe, więc to wszystko jest inaczej. Ale gdyby to było łatwe, to każdy by to robił. A tak, to właściciel Garbusa będzie mieć wyjątkowy samochód, dlatego że on się nie bał moich stawek. Żartuję. Z tego starego fragmentu, który wyciąłem, będę musiał wyciąć te wzmocnienia, czyli te nakrętki. Tutaj, jak zauważycie, rozciąłem jedno wzmocnienie. Mam nauczkę na przyszłość, z drugiej strony zrobię inaczej, ale wyciąłem większy fragment teraz. Dlatego, że rozetnę to, wytnę ten fragment, to wzmocnienie, pospawam je z tym, tak żeby to naprawić, po czym przyspawam to do reparaturki razem z tym kawałkiem, który tu zostanie, do kreski, od góry zostaje. Do tego rant będzie trzeba tutaj naprawić, bo go nie ma. I dalej będę to mógł w końcu przyspawać. Także kupa roboty przede mną i będę tutaj to robić na klęczkach, ponieważ rozłożyłem się ze składaniem głowicy na stole, gdzie normalnie bym to robił i teraz nie chcę tego składać, nie chcę tam kurzyć. Zła uszczelka. Dostałem złą uszczelkę, więc teraz mam problem. Jak widzicie, trochę się tu pozmieniało, posprzątałem. Stoję tu, gdzie stała podłoga Garbusa, która w tej chwili stoi w kącie na kołach i ma już założone na sobie niektóre elementy karoserii. Oczywiście żartuję, elementy są położone, ponieważ wszędzie było bardzo dużo bajzlu, więc stwierdziłem, że złożę tą podłogę i ustawię ją w kąt i na nią położę wszystkie elementy, zamiast mieć osobno stojącą podłogę i osobno stojące elementy. W ten sposób trochę zaoszczędziłem przestrzeni. Dzisiaj kontynuuję, ale tylko przez chwilę, bo składanie tego zajęło mi dużo czasu.
Dzisiaj kontynuuję pracę i będę chciał chociaż trochę pospawać. Także zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Ten kawałek. Możecie się zastanawiać, dlaczego rozciąłem i pospawałem reparaturkę. Przecież to bez sensu, nie? No może bez sensu, ale okazuje się, że reparaturka jest trochę inna od oryginału. Tak wygląda oryginał i ta przestrzeń tutaj, tu mamy słupek B, jest odrobinę szersza. Dosłownie tak, że trzeba było to rozciąć, rozchylić o 2 mm i pospawać. Inaczej nie byłbym w stanie tego rozklepać tak, żeby reparaturka jakkolwiek wyglądała. Bez sensu pakować tam kolejne kilo szpachli. W sensie usuwamy szpachle razem z rdzą. Bez sensu robić to w taki sposób, który by wymagał, żebyśmy naładowali nowe kilo kitu. W tej chwili obrócę samochód tak, żeby było mi wygodniej spawać drugą stronę, ponieważ nie ma co ukrywać, że tam jest dosyć ciasno. Myślałem, żeby zrobić odcinki typu spawam prawą ćwiarę, spawam lewą ćwiarę, ale trochę to bez sensu. Będą odcinki spawam wewnątrz samochód i spawam zewnątrz samochód. Jeszcze nie wiem, jakie nazwę, ale coś w tym stylu zrobimy. Także obracam samochód, sprzątam jakieś tam rzeczy przy okazji, tak żeby móc zacząć się szykować na spawanie drugiej strony.
Dajcie znać o tym, co myślicie, jak wyszła ta strona, a ja biorę się za drugą. Może nie wyszło to idealnie, ale pasuje.
Powiem wam, jestem zadowolony. Wewnętrzne, tylne poszycia, nie wiem, ćwiartki, zwał jak zwał, nie wiem jak to nazwać, serio. Dajcie znać w komentarzu, jak wy nam te części mówicie, te elementy. Wewnętrzne elementy już są pospawane, mega się cieszę. Trochę chorowałem ostatnio, więc był przestój w robocie i teraz dałem radę wrócić i trochę nadgonić. Znaczy, trochę nadgonić. Po prostu zrobić to, co miało być zrobione. I to będzie prawie wszystko na ten odcinek, ale jeszcze coś potnę. Zaraz zobaczycie co. Ogólnie jestem mega zadowolony. Jest oczywiście mnóstwo szlifowania. Szlifowania nie nagrywam. Jego jest absurdalnie duża ilość, żeby wyszlifować te wszystkie spawy i tak dalej. Czasami jak czekam, żeby coś mi podeschło, ten podkład miedziany, niech będzie miedziany. Jak czekam, żeby to podeschło, to wtedy biorę się za jakieś szlifowanie i zrobię 1-2 szlify, obojętne co, po czym wracam do spawania. Także tego nie nagrywam, ale gdzieś w tle się to dzieje. Jest super. Dobra. Jeszcze bardzo szybka, bardzo fajna i satysfakcjonująca robota, którą już mogę zrobić. Już wam pokazuję. Dobra, wzmocnienia w drzwiach, które były i taka rozpórka, która sprawia, że karoseria, jak jest garbus, tak będzie lepiej widać, tu mamy dach, to nie rozjedzie nam się tutaj przód, tył, ani prawo, lewo, to te wzmocnienia zostały właśnie wycięte. W środku jest jeszcze taki X, który trzyma to wszystko razem, ponieważ w tej chwili mi nie przeszkadza, więc na razie to zostawię. Jak będzie mi już przeszkadzać, to wytnę. A wytnę to wtedy, kiedy zmienię tą ćwiarę i drugą z tyłu. Wtedy auto już będzie całkowicie bez tych wzmocnień, ponieważ będzie już się trzymać w tylu punktach, trzymać nowych progów w tylu punktach, że myślę, że to będzie całkowicie bezpieczne. Przynajmniej taką mam nadzieję. Trzymajcie kciuki i dajcie znać, co myślicie. Będę bardzo wdzięczny za dużą liczbę komentarzy. Im więcej komentarzy, tym więcej jakby promowania treści. Staram się odpisać na każdy komentarz. Czasami nie odpisuję, bo czasami nie ma powiadomień, ale jak tylko coś widzę, to odpisuję na te komentarze, nawet odpowiedzi pod komentarzami. Także będę bardzo wdzięczny za pomoc w postaci komentarzy. Wiem, że powiedziałem komentarzy pewnie z 10 razy. Za lajki również i za subskrypcję. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zapraszam na kolejny. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym. Cześć.